Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria, jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj wszystkie osoby na test pewnej farby, którą niedawno kupiłam, a ta farba to akwarela z firmy Szminkę i jest to przedziwny kolor, przedziwny produkt, a mianowicie to Horadam Aquarel 988 numer, wersja z roku 2022, czyli najnowsza. Edycja specjalna. Cóż to jest takiego ta farba? Oczywiście wrzucę Wam gdzieś tu na ekranie całą historię tej farbki, którą tam firma podaje. Tutaj nic nie ma, tylko alergii, adresy, numery, 15 ml. Także tu na pudełeczku nic specjalnie więcej nie ma. Natomiast na tubce mamy nazwę, świetlistość, granulująca, półprzeźroczysta. No i tak, i znowu bym musiała lecieć po lupę. Dam Wam wszystkie namiary na tą farbkę, w sensie do szminkę, co oni tam piszą. O co chodzi w tej farbie? Firma Szminkę chwali się tym, że nie wyrzuca, jak gdyby nie utylizuje farb, które im zostały z jakichś cykli, konkretnych edycji farb. W związku z tym wymyślili sobie, że wyprodukują taką farbę ze wszystkiego. I z nadwyżek, które im zostają w manufakturze, produkują właśnie takie farby. Jest i olejna też, no i jest akwarela. W tej akwareli znajdziecie nadwyżki, które im zostały z innych produkcji, z innych linii produkcyjnych. Jak im zostanie na przykład więcej niebieskiego, to w takiej farbie znajdziemy tony niebieskie. Jak tam czerwonego, to więcej będzie tonów czerwonych. A farba składa się pewnie z kilku pigmentów. Nie wiem, czy tutaj w ogóle coś jest o pigmentach. Ja to oczywiście niewiele widzę, bo jestem ślepa jak kura. No i mówcie do mnie jeszcze. Napiszę Wam wszędzie wszystkie te odnośniki do pigmentów, czy są gdzieś podane, czy nie. Przypuszczam, że nie, bo oni to robią metodą, no, kolokwialnie mówiąc, śliwkową. Śliwają wszystko do jednego gara. Kolor jest bardzo ciekawy. Rozwarstwia się na kilka barw i ma przedziwne tony w zależności od tego, którą edycję z którego roku traficie. Więc zróbmy sobie dzisiaj test tego. Pokażę Wam tą farbę w na różnych papierach, ponieważ na różnych papierach może zupełnie inaczej wyglądać. W którą stronę by to? Może tak. O, dobra, tak będzie dobrze. Mam tutaj jakiś poczekajcie, żebym ja sobie usiadła. Dobra. Mamy wodę, mamy mini paletkę z przykrywki do słoika i otwieramy potwora. Z połączenia różnych pigmentów powstaje kolor szary. Tyle, że te szare tonacje mają różne podtony. Dobra, wywaliłam go tu troszkę na paletę. Naszykowałam sobie przeróżnych papierów, słuchajcie. Tyle co miałam, co tam znalazłam w szafeczce, to naszykowałam. Tu mam papierki kolorowe, bo spróbujemy też na innych kolorach
jak ta akwarela wygląda na innych papierach. Wezmę jakiś pędzel. Mamy tutaj Winsora, watercolor, sable, okrągły, 7. Bardzo dobre pędzle, proszę Państwa, bardzo dobre, naprawdę świetne pędzle. Mam gąbeczkę do odsączania pędzla, także no zobaczymy. Ja sobie siądnę, przekręcę ekran tak, żebym coś widziała i możemy jechać. Jak widać, farba jest szara, ale ma różne dziwne podtony. Na razie jestem na celulozie. Absolutnie piękny kolor, słuchajcie. Przepiękny. Proszę pani, proszę pani. Fantastyczny kolor, który nierozcieńczony daje taki efekt. Przypominam, że jestem na zwykłej celulozie. Zużywam to, co nakupiłam kiedyś, czyli Palazzo. Trzeba zużyć tego trochę. Nawet na tym badziewnym papierku, który jest po prostu takim, no, z maszyny, robią się cuda. Zobaczcie, jak to się rozlewa. To co tu się dzieje? Po prostu bajka. Zobaczcie, ile tutaj podtonów się zaczyna pokazywać. Mam nadzieję, że to widać w ogóle. Jak przeschnie, to dodamy kolejną warstwę do tego. A teraz sprawdźmy, czy to się myje. Myje się idealnie. No jak zwykle ja będę musiała podnieść tyłek do ligniny albo do papieru. Bo oczywiście nie wzięłam, no. Jak zwykle ja. Cała ja. No myje się przepięknie. Sprawdźmy jeszcze, słuchajcie, z innym kolorem jakimś. Zróbmy jakąś mieszankę z innym kolorem. Mam tu jakiś różowy ze szminkę. Chyba Galaxy jest. No i dajmy tego wariata trochę. Dzieją się cuda. Z tym różowym przepięknie się miesza. Teraz może jakąś zieleń damy.
mamy coś zielonego i dajmy tego wariata. No jest to niewątpliwie farba niespotykana. Zobaczcie, jak tutaj, co tu się zaczęło dziać. Widzicie to? Jak to wyschnie, to oczywiście Wam pokażę bliżej. Ale cuda się dzieją. Tak jak Tadziu, dziękuję Tadziu za Twoje piękne komentarze. Tak jak Tadek mówił, chcę Was trochę zarazić tym, żeby nie trzymać się kurczowo jednej rzeczy, której się nauczyliście, tylko próbować robić inne, nowe. Bo wtedy się rozwijamy po prostu, najnormalniej w świecie. O, jak dotykam pędzlem, to niebieski mi wyłazi. No cuda. A jeszcze, gdzie ja mam sól? Gumę arabską widzę. Jest jakaś sól. Zróbmy jeszcze kawałeczek z solą. Kawałeczek z solą. Tutaj zrobimy. Tak. I dajmy jej odrobinę soli. Czy jej to coś zmieni? No dobra, teraz to musi przeschnąć. A ja mogę jechać dalej na innych papierach. To niech sobie schnie. Odłożę na bok. Ja sobie tu przygotowałam, słuchajcie, różnych dziwnych papierów na tym, co tu mam porozpakowywane w domu. Mamy tak, Fabriano Academia. To jest papier celulozowy 240 gram. I nie ma żadnych specjalnych właściwości. Wszystko Wam pokażę, jak to powysycha. Tylko wiecie co, wolałabym, żeby schło na płasko, dlatego będę odkładać na bok. Tu mamy Palazzo Torchon, też celuloza. 240 gram, jakiś taki grubszy. Tak. No pięknie. Cuda się dzieją. Dobra, to jest Palazzo Torchon. Idziemy dalej. Też Palazzo Rosa, która jest dostępna w zasadzie w prawie każdym sklepie dla plastyków, dlatego ją wzięłam, bo no przypuszczam, że chcą się pozbyć tego, bo pewnie z Białorusi to już tam niewiele się sprowadza. Dlatego no i wyprzedaże są i możecie ją spotkać prawie w każdym sklepie. Także Rosa celuloza z Palazzo. Też ładnie.
Też pięknie się rozwarstwia. Dobra, idziesz do schnięcia. Canson Mix Media. Ogólnie dostępny papier. Bez problemu go można kupić. Też celuloza. Mam nadzieję, że ja to robię w polu widzenia. Canson Mix Media. Dobra, do schnięcia. Na tamtych bardziej mi się podobało. Akwarelowych mam jeszcze jeden. Też to jest lewa strona, ponieważ oglądałam film taki i osoby, które mają problemy z papierem Heritage z Cansona, to pani tam mówiła, która maluje, robiła bardzo dużo testów i mówiła, że lepiej na tym papierze maluje się jej na lewej stronie. Także osoby, które mają ten papier, spróbujcie kiedyś na lewej stronie. Ja jeszcze obrazka na lewej stronie na tym papierze nie robiłam, ale teraz jestem na lewej stronie. Więc zobaczymy. To jest 100% bawełny, 300 gram, prasowany na ciepło. Granulacja jest obłędna na tym papierze. Dobra, niech wyschnie. Dajmy mu spokój. No i wzięłam jeszcze tutaj na próbę, ponieważ widziałam, że tam tak niektórzy ludzie robią, że ta farba potrafi zrobić coś ciekawego na ciemnym papierze. Słuchajcie, nie mam papieru do akwareli w kolorze czarnym. W związku z tym, no nie pokażę Wam na papierze akwarelowym, ale wzięłam papier do pasteli w kolorze czarnym. I ona podobno jak osiada, to się robią z niej cuda. Damy mu wyschnąć, nie będziemy dużo tej wody lać tutaj. Widać na tym papierze, może w tej chwili jeszcze nie, ale jak to przeschnie, to będzie pewnie widać, że kolor jest jaśniejszy od tego papieru. Na pewno jak wyschnie Wam pokażę. Tu wziąłem jakiś szary do pasteli. Mamy szary do pasteli. Pamiętajcie, że papier do pasteli nie będzie pił tak wody jak specjalny papier do akwareli, prawda? Ale uwaga, uwaga, widziałam niedawno w sklepie papier do akwareli w kolorze szarym. Także jak ktoś lubi takie właśnie dziwne efekty, gdzie biel będzie musiał uzyskać poprzez dodanie na przykład gwaszu czy akrylu, no to rozejrzyjcie się, bo już takie rzeczy widziałam. Ja jeszcze na szarym papierze nie malowałam, ale już takie rzeczy są. Dobra, i znowu damy mu wyschnąć. Na takim papierze możemy coś zrobić. Nie wiem, czy coś tu na tym, bo on jest taki jak gdyby nasyceniem zbliżony do tej szarości. Przy czym ta szarość z szminkę jest taka, po rozcieńczeniu wygląda trochę brązowawo, natomiast na papierze nie wychodzi już brązowo, ale zobaczyć możemy, nie? Dobra. I mam tu jeszcze jeden w kolorze brązowym. Taki ugier po prostu. No i spróbujemy na tym jeszcze.
Wszystkie papiery do pasteli są. To jest granulacja bardzo licha jak na akwarelkę, bo to jest w granicach 150, 180. Ale jak widzicie, nie wstaje natychmiast papier. No dobrze, myślę, że to na razie tyle. Musimy poczekać, aż to przeschnie i za chwilę do Was wracam. No i co się tu zadziało? Już Wam pokazuję. Jak możecie zobaczyć, to co się tutaj nawyczyniało, to jest bajka. Sól po prostu, no niebo w gębie. Kolory mieszają się fantastycznie z tą farbą. Tu mamy z tym różem coś. Nawet widać, że ten niebieski, który tam jest jednym ze składników tej szarości, nawet ten różowy wychodzi pięknie. Przebija na tym różowym, tutaj widać niebieskości. Z tej szarości wychodzą jakieś niebieskości. Na brzegach tu się gdzieniegdzie pokazuje brąz. Tutaj z tym zielonym. No fantastyczne efekty można uzyskać tą farbą. Tu mamy z solą, a tutaj jest sama. Myślę, że to widać gołym okiem, że jest to cudo. Cudo, nie farba. Już Wam pokazuję, kochani, całą resztę. Najpierw leci celuloza. To jest palazzo na roza. Roza z palazzo, roza, celuloza 200 gram. Widać fantastyczne przejścia. Ja to tutaj mam, wiecie, przed oczami to oko widzi trochę ciemniej niż ekran. Ekran będzie widział jaśniej to wszystko, ponieważ mam tutaj 3 fest świecące lampy ogromne, które nie dosyć, że świecą, to wyżerają kolor. No ale inaczej się nie da nagrywać. Jak widzicie, granulacja jest. Fabriano. Na Fabriano efekty przepiękne. Wiecie, że ja kocham kalafiorki, także mnie to ryba, czy to są kalafiorki, czy nie. Każdego kalafiorka można ograć i zmienić w clue jakiejś pracy. Także ja się nie przejmuję kalafiorkami. A ta farba właśnie robi takie różne dziwne zacieki. Tutaj przepięknie widać, jak kolory fantastycznie rozwarstwiają się. To jest na Akademii. Tutaj mamy Mix Media z Canson. No mniej spektakularnie to wygląda niż na tamtych. Mix Media 200 gram. Chociaż granulację też widać. I to ładnie widać. Kolejny to znowu palazzo, tym razem torszą jakiś celuloza 240 gram z taką wyraźną fakturą płótna. Tutaj też fantastyczne te przejścia tonalne. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj się rozpływa. To po prostu jest bajka. Brak mi słów na opisanie tych cudów, które się tu dzieją. Przy czym nie widać tutaj efektu, który Wam za chwilę pokażę na papierze ciemnym. Dobra, to był torszon celuloza. Najpierw może jeszcze 100% bawełny. Lewa strona Heritage z Cansona. Przy czym to jest papier prasowany na ciepło.
300 gram. No widać, po prostu widać te cuda, które się tu dzieją. No i teraz Wam pokażę po kolei różne dziwne rzeczy. Nie wiem, czy w ogóle mi się uda to uchwycić. Na tym papierze widać ten błękit, który się rozwarstwił. Na tym beżu. Na tym jasnym, szarym cuda się zadziały. Też widać pięknie błękit, widać czarny, widać niebieski. Brązy się pojawiają, także no cuda. Cuda, panie. Fantastycznie to wygląda. I teraz ciemniejszy szary. I widać, że brzegi są ciemniejsze, natomiast tu miejscami zostają takie jaśniejsze, szare plamki. No i jako ciekawostkę Wam powiem, tu mi gdzieś mrygło. Słuchajcie, to się błyszczy, ta farba pobłyskuje grafitem. Ma takie miniaturowe drobineczki srebrnego i wielokolorowego pyłku. Także coś tam było dodane, coś z tych resztek im tam zostało, co było wrzucone i nie wiem, czy to jest węgiel, czy to jest jakaś metaliczna farba. W każdym razie to pobłyskuje na srebrno, takim srebrnym pyłkiem. Tutaj może coś zobaczycie. O. Widać. Widać ten efekt takiego srebrnego, drobnego pyłka. To jest naprawdę minimalne, ale efekt jest. Także jeśli ktoś by chciał malować na czarnym, to na pewno uzyska niesamowity efekt. Próbuję Wam tutaj jakoś błysnąć tym, ale no nie wiem, czy mi się uda. Tu gdzieś momentami zobaczycie te błyski. Także farba jest niesamowita. Efekty, które możemy osiągać tym, no to tylko zależą od Waszej inwencji. Czekajcie, odsunę Was trochę. O. Tak, żeby mój brzuch niekoniecznie, żeby był w kadrze. Mój wielki bęcuś niech się chowa. Farba, słuchajcie, złoto. No po prostu złoto. Ja się nie spodziewałam aż takich cudów, mimo że jak oglądałam filmy, to już gębę rozdziawiałam, tak no wiecie, mocno, mało mucha nie wpadła. Natomiast no to, co zobaczyłam na własne oczy, no to przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Także jeżeli komuś się podoba farba i efekty, które tutaj zobaczyliście, no to ja polecam, bo jest to no unikat wśród akwarel. Przypominam, że co edycja to jest, co któryś tam rok, nie wiem, czy to co roku wydają nową edycję, czy co któryś tam rok wydają którąś edycję, tego się nie doszukałam. Natomiast no jeżeli znajdziecie takie informacje, to proszę dajcie znać, bo trzeba będzie śledzić, jak będą następne edycje, bo pewnie się będą rozwarstwiały na inne jakieś odcienie.
Dziękuję Wam, kochani, że chcieliście być ze mną. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to proszę zostawcie jakiegoś kciuka, jakąś reakcję. Najlepiej wpiszcie komentarz, a jeszcze lepiej wszystko to i to. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. I dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Do miłego, do zobaczenia, do kolejnego razu. Pa, 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 pa.